Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. W pierwszej kolejności przeniesiemy się do USA, gdzie grupa przyjaciół prowadzi escape room w klimacie horroru. I choć z założenia escape room miał przerażać gości, to nie spodziewali się, że zacznie przerażać również właścicieli. A to wszystko za sprawą tajemniczych zjawisk, które rozpoczęły się niedługo po otwarciu przybytku. So this happened. Door opens by itself, but you know what? Maybe it just wasn't closed all the way. So our employee Dylan comes into the mid lobby and sees the door open, and he's like, I'm pretty sure I actually already closed this, but he closes it again, walks back up to the lobby to finish opening everything up, like turning everything on and stuff. I fast forward here because nothing really happens, but watch this. Door fully opens by itself again. Dylan, he's the only person in the building at this point, so he comes back and goes, what? He's scared because how did this door open by itself? He closes it and makes his way to the back to wait for someone else to show up because what the heck just happened? Na nagraniu z monitoringu widać, że kiedy wszyscy goście opuścili już budynek, a ekipa rozpoczęła sprzątanie, drzwi samoczynnie się otwierały, choć pracownicy własnoręcznie je zamykali. Zaintrygowani sytuacją postanowili od tego momentu analizować wszystkie zarejestrowane przez monitoring nagrania, a podejrzanych sytuacji było coraz więcej. Ta sytuacja również miała miejsce dawno po zamknięciu budynku. Patrząc na to nagranie, mamy wrażenie, że drzwiczki od piekarnika same się otwierają, jednak w rzeczywistości po ich sprawdzeniu okazało się, że zostały dosłownie wyłamane, co sugerowało niezwykle silną istotę. Do tego, gdy dobrze się przypatrzymy, na nagraniu możemy zauważyć tajemniczego orba, który dla wielu oznacza tylko jedno. Autorzy nagrań mają do czynienia z prawdziwym duchem. Oczywiście podobnych sytuacji było znacznie więcej. So I'm watching this study game. There's guests in the other room. This is the second room, and the chandelier just starts going. There isn't like a breeze in there or anything. The AC's turned off. I don't understand what the. I've seen this happen like twice now. But, oh no. No. Absolutely not. No. I don't want to watch this game anymore. Pewnego jednak razu jedna z pracujących w escape roomie kobiet doświadczyła jednej z niepokojących sytuacji na własnej skórze. Okay, so I'm watching the cameras, and I think I just saw him behind the green screen, so I think I'm gonna try to see if I can scare her first. Kobieta była przekonana, że to jeden z jej kolegów znajduje się za materiałem, jednak gdy zajrzała za niego, okazało się, że nikogo tam nie ma. Tylko w takim razie dlaczego chwilę wcześniej materiał poruszał się w taki sposób, jakby ktoś za nim stał? Ale nawet w takiej sytuacji nie można nawet porównać do tego, co miało miejsce niewiele później. What the fuck? Hello?
Jedna z pracownic po usłyszeniu głośnych trzasków postanowiła je sprawdzić. Jednak kiedy dotarła na miejsce, uderzenia w zagadkowy sposób zupełnie ustały, a pomieszczenie było oczywiście puste. To jednak dopiero to, co miało miejsce kilka dni później, sprawiło, że pracownicy escape roomu zaczęli naprawdę się bać. Hey, so this is gonna sound a little crazy, but I just saw this ski ball fly out of there on its own and Przerażona dziewczyna uciekła z pomieszczenia, a gdy opowiedziała o sytuacji współpracownikom, postanowili sprawdzić nagranie z zainstalowanej tam kamery. Oczywiście ostatecznie musimy pamiętać o tym, że cała sytuacja dotyczy biznesu, a jeszcze lepiej, bo escape roomu utrzymywanego w konwencji horroru, a takie zjawiska są na pewno bardzo dobrą reklamą. Oczywiście to tylko jedna strona medalu, bo nie możemy też wykluczyć prawdziwości tych nagrań i tego, co się dzieje. To prawdopodobnie nie jest jeszcze koniec, a na ich profilu z czasem znajdziemy więcej ciekawych nagrań. W tym momencie jednak pozostaje nam czekać, a za jakiś czas na pewno do tej sprawy jeszcze wrócimy. Następne nagranie dostałem od jednego z widzów, który niestety nie posiadał zbyt wielu informacji na jego temat. On sam otrzymał nagranie od kolegi, a jedyne co wiemy to to, że pochodzi z Niemiec. Nagranie przedstawia kobietę, która zachowuje się naprawdę dziwnie. Porusza się w bardzo nienaturalny sposób, a dźwięki, jakie wydaje, są po prostu nieludzkie. Co więcej, na nagraniu widzimy, jak kobieta rysuje w powietrzu krzyże, a później na nie pluje. Pytanie tylko, czy był to jedynie krótki epizod jakiejś choroby psychicznej, czy może zachowanie kobiety jest efektem czegoś więcej? Czegoś, co zrobiła, mimo że nie powinna. Na przykład sesji z tablicą Ouija. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. A teraz coś z naszego polskiego podwórka. Przeniesiemy się do kościoła w Wojnowicach, miejsca, gdzie ekipa z kanału Kryptonim Ghost niejednokrotnie doświadczyła ciężkich do wyjaśnienia zjawisk. Bez zbytniego wchodzenia w szczegóły, Ghost Hunterzy wybrali się w to miejsce kolejny raz i dzięki odpowiednim urządzeniom udało im się skontaktować z duchem pewnej kobiety. I to już samo w sobie jest ciekawe i warte obejrzenia, jednak niewiele po nawiązaniu kontaktu doświadczyli czegoś, czego do dziś ani oni, ani nikt inny nie zdołał w żaden sposób wyjaśnić. Zobaczcie sami. To, żeby tutaj... Tak. Ty masz nakręcone, nie? Bo ja akurat ustawiałem, przekręcałem nogi ze statywu. Tak, ja mam. Czyli co?
Czyli... Idziemy do ciebie z misiem, tak? Chcesz, żebyśmy do ciebie przyszli. To i co? Idziemy do niej tam, tak? Idziemy do niej, dokładnie. Ja pierdolę! Co to było? Ja pierdzielę! Co to było, stary? Ja pierdolę! To był krzyk, kurwa, ale ewidentny. Cii. Dobra, uspokójmy się. Też się tak wystraszyłem. Mega się wystraszyłem. Jasny gwint. Ocie. Ale żeby Powiem ci, że aż się... wydał. Stary, aż się trzęsę w środku. Boże. A to było... To mi się wydarło do ucha. Do ucha praktycznie. To jakby No. byłoby za nami, nie? No, dokładnie. Normalnie jak krzyk. Jakiejś banshee. Ej, to teraz Przecież było to mega, jest... ale... W momencie jak powiedzieliśmy idziemy do twojego drobu, ten i ten szczyt, nie? Nie, Taki to... demoniczny. No. Powiedzieliśmy, że się nie boimy, ale to nam stracha napędziło i to strasznego, nie? W momencie, gdy czekali na odpowiedź od ducha, z którym udało im się nawiązać kontakt, zza pleców dobiegł do nich krótki, ale niezwykle przerażający odgłos. Odgłos, który, jak jeden z nich słusznie zauważył, przywodzi na myśl krzyk Banshee. Idziemy do niej, dokładnie. Ja pierdolę! Co to było? Oglądając to nagranie możemy się jedynie domyślać, jak bardzo zdziwieni i przerażeni musieli być w tamtym momencie Ghost Hunterzy. Ostatecznie czegoś takiego nie doświadcza się przecież codziennie. Cała ta wyprawa jest bardzo ciekawa, dlatego polecam wam sprawdzić ten materiał na kanale Kryptonim Ghost. Link znajdziecie tak jak zawsze w opisie. Mimo że widzieliśmy już wiele nagrań, w których zabawa z tablicą Ouija nie kończy się zbyt dobrze, to ta tajemnicza forma komunikacji z nieznanym wciąż przyciąga wielkie zainteresowanie. Mimo licznych ostrzeżeń przed jej użyciem, tabliczka Ouija znajduje swoje oddane grono na całym świecie. Jednym z jej pasjonatów jest Marek, który dokumentuje swoje przygody z tą mistyczną tablicą podczas swoich transmisji na żywo, a podczas jego seansów dzieje się naprawdę sporo. Coś ten telefon. Ej, to tak wygląda, jakby za mną łaził. Czekajcie, a zróbmy teraz taki eksperyment. Zostawię to tutaj na łóżku i odsunę się od tego, widzicie? Patrzy się. No, on chodzi za mną. Wiem, że za mną chodzisz. Ale daj mi jakiś porządny dowód na to. Dobra, tak bardzo chcecie zobaczyć mechanizmy w maskach. Zaczynamy maskę numer 1. Maskę numer 2. Maskę numer 3. No i niby maska numer 4, tylko że ona maski nie ma, bo jak spadła, to się rozpaliła. A jeszcze, żeby nie było, że ktoś tu był ze mną w pokoju teraz. Ciśnięty ciężarkiem te drzwi. Więc nawet jakby ktoś teraz wyszedł z mojego pokoju, to ciekawe, kto by ten ciężarek tutaj postawił, żeby drzwi tak docisnąć do tego, do futryny. Jeżeli będę miał jakieś koszmary dzisiaj, daj mi jakiś znak. Choć tak naprawdę, tak jak zresztą zawsze, ciężko jest jednoznacznie zdecydować, czy te zjawiska są prawdziwe. Jednak samo to, że zostały niejednokrotnie zarejestrowane na żywo, dodaje całej sprawie znacznej dozy autentyczności. Oczywiście było to jedynie kilka fragmentów, a na jego profilu znajdziecie wiele innych nagrań, zarówno zapisów z jego transmisji na żywo, jak i takich standardowych. Jeśli więc chcecie przyjrzeć się sprawie dokładniej, to link do jego profilu znajdziecie tak jak zawsze w opisie.
A teraz coś naprawdę dziwnego. Następne nagranie zostało udokumentowane przez testerów nowych technologii, którzy akurat tym razem postanowili przetestować iPhone'a 11, zrzucając go do bardzo głębokiej i gorącej wody w jaskini wulkanicznej zwanej Diabelskim Kotłem. I efekt pierwszego zanurzenia wyglądał właśnie tak. Nic takiego nadzwyczajnego, prawda? Tego właśnie mogliśmy się spodziewać. Telefon został zanurzony, ponagrywał pod wodą i został wyciągnięty. Cóż, to dopiero podczas drugiej próby zanurzenia na nagraniu znalazło się coś naprawdę dziwnego. Zobaczcie sami. Telefon po zanurzeniu w wodzie zarejestrował dziwne, nienaturalne dźwięki do złudzenia przypominające przerażające krzyki. Nie ma możliwości, żeby w tej wodzie znajdowało się coś żywego, upraszczając całą sprawę jest to po prostu wulkan. Jeśli więc źródłem tych przerażających dźwięków nie mogła być żadna żywa istota, to w takim razie co? Czy był to głos jakiegoś nieszczęśnika, który dawno temu wpadł do tego miejsca i w agonii pożegnał się z życiem? A może mimo wszystko w tym miejscu żyje coś, co nie zostało jeszcze odkryte? A może było to nic innego niż zwykłe zakłócenie na nagraniu? Ale znowu jeśli tak, to dlaczego przy pierwszej próbie nic takiego się nie nagrało? Dajcie koniecznie znać, co o tym myślicie w komentarzach. A teraz jeszcze jedna ciekawa sprawa z Polski. Pewnej sierpniowej nocy w Warmińsko-Mazurskim wracająca do domu kobieta zauważyła na poboczu niecodzienny widok, a zdarzenie nagrała jej kamera samochodowa. Kobieta w środku nocy na poboczu zauważyła dziewczynkę ubraną na biało z plecakiem i z głową pochyloną do dołu. Zupełnie oszołomiona tym widokiem kobieta pojechała dalej, jednak po chwili postanowiła zawrócić i sprawdzić, czy dziecku nie grozi niebezpieczeństwo. Ku jej zdziwieniu nie było tam dziecka, żadnego auta, do jakiego mogłoby wsiąść, ani też żadnego miejsca, w którym mogło się schować. Po udostępnieniu nagrania w sieci rozpoczęła się dyskusja. Niektórzy mieszkańcy okolicy twierdzą, że kamera zarejestrowała prawdziwą zjawę pojawiającą się w tamtych okolicach już od dłuższego czasu. Natomiast inni mieszkańcy twierdzą, że nie była to żadna zjawa, a manekin będący wabikiem używanym przez złodziei aut. A wy, co wy o tym myślicie? Duch czy zwykły wabik? Dajcie znać w komentarzach. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za wasz czas i za obejrzenie odcinka. Jeśli podoba wam się to, co robię, to zachęcam do subskrybowania kanału i zostawienia komentarza. Dzięki temu algorytm przychylniej spojrzy na cały mój kanał. I oczywiście, tak jak zawsze, dziękuję również wszystkim zacnym wspierającym, dzięki którym udało się ustalić, że wbrew tego, co uczą nas na historii, w rzeczywistości Hitler doszedł do władzy i rozpętał wojnę dlatego, że nikt nie chciał mu kupić na urodziny alpaki. Dzięki temu wiemy, żeby więcej takich błędów nie popełniać. Naprawdę bardzo wam wszystkim dziękuję. A teraz czas już się pożegnać. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!